Witam serdecznie. Dzisiaj opowieść o propoczykowcu niebieskim Fundulopanchax siostedi. Zbliżmy może na ryby. Na razie czekają na karmę. O, tutaj jest samiec. Fundulopanchax siostedi. Tutaj te załączone ryby to forma Delta Niger, czyli Delta Nigru. Pochodzą z rzeki Niger. To endemity tej rzeki. Wcześniej posiadałem odmianę, która się nazywa USA. Jest bardziej niebieska, ale to forma wyhodowana przez hodowców. Moja forma jest całkowicie naturalną formą. To dość duże proporczykowce. Zazwyczaj wyrastają do 12 cm samce. W wyjątkowych warunkach nawet do 14 cm. Samice dorastają do 10-11 cm. Są to ryby dość agresywne, powinny być trzymane same. Dla grupy 3 ryb, tak jak tutaj u mnie jest, akwarium powinno mieć minimum 150 do 200 litrów. To akwarium ma ciut ponad 200 litrów. Jest to panorama metr na 60 na 50. Moje ryby są już rybami dojrzałymi. Powoli zaczynają się tutaj wycierać w akwarium, więc należy przygotować tadlisko dla nich. Na razie opowiem o parametrach, a może teraz damy im karmę. Momento. Zaczniemy może od karmy. Ryby powinny dostawać pokarm mięsny tylko i wyłącznie. Pokarm suchy można podawać tylko wyjątkowo, ponieważ bardzo szybko prowadzi to do problemów z jelitami u tych ryb. Jeżeli chodzi o pokarmy, no to z żywego to na pewno rozwielitka, wodzień, ochotka, komary, California Blackworm. Z tą infekcją trzeba uważać, bo mogą ryby się rozchorować po nim, jeżeli jest złej jakości. Jeżeli chodzi o karmę mrożoną, to raczej taka grubsza Artemia, Euromysis. Próbowałem dawać też na przykład kryla. Jak najbardziej go jedzą, chociaż początkowo mogą wypluwać, jak nie znają tej karmy. Mrożona rozwielitka też jest dobra, ale raczej to taki balastowy pokarm dla tych ryb. Muszą jeść coś bardziej treściwego. Dobry jest tutaj właśnie Euromysis. Jeżeli chodzi o Gamarusa, można podawać, jak nie mamy nic innego, ale nie jest jakoś specjalnie chętnie zjadany. Jeżeli chodzi o temperaturę, w jakiej możemy trzymać te ryby, to tak jak zazwyczaj jest to optimum w temperaturze 24 stopni, od 22 do 28, przy czym powyżej 26 stopni no niespecjalnie się już czują dobrze. W delcie Nigru zamieszkują takie miejsca, gdzie jest płytsza woda, jakieś rozlewiska. Może być to woda stojąca, może być to jakiś mały strumień, woda płynąca oczywiście. W miejscu, gdzie żyją, w ciągu roku są duże różnice, jeżeli chodzi o opady. Występuje pora sucha i deszczowa. W porze suchej poziom zbiorników, w których żyją, drastycznie opada. Niektóre z nich całkowicie wysychają, dlatego te tutaj proporczykowce należą do ryb sezonowych. Ich ikra musi przechodzić sezonowanie, tak zwaną diapauzę. I w miejscach, w których takich właśnie na jakichś płytszych bajorkach, gdzie żyją,
może być też tak, że ta woda całkowicie wyschnie i ryby dorosłe zginą, przy czym ikra zachowuje się w wilgotnym mule tego zbiornika, w takiej mieszance detrytusu, torfu, butwiejących liści i innych babrochów. W naturze ryby zazwyczaj tą ikrę kładą gdzieś na płyciznach, blisko brzegu. Zbiornik stopniowo wysychając odsłania tą ikrę. Ona ma wtedy kontakt z powietrzem, natomiast cały czas jest jakby chroniona przez tą warstwę tego błota przed całkowitym wyschnięciem. No i minimum taka pauza trwa 2 miesiące. Robiąc eksperymenty z moimi poprzednimi rybami, raz udało mi się je rozmnożyć po 2 miesiącach sezonowania ikry w torfie. Dość trudne zadanie i no, raczej trzeba być już profesjonalnym akwarystą zajmującym się karpińcowatymi, aby z powodzeniem te ryby sobie rozmnażać. To naprawdę nie jest takie proste. Wiele czynników jest kluczowych tutaj. Pierwszym z czynników to jest, tak jak wspomniałem, odpowiednio długie sezonowanie ikry. W tym przypadku istotna jest wilgotność tego torfu, w jakim te jaja trzymamy, sezonujemy. Istotna jest temperatura, w jakiej to się dzieje. Od tego zależy długość tej inkubacji, tej diapauzy jaj. Następnie jaja należy zalać chłodną wodą o temperaturze między 16 a 18 stopni. Dobrze natlenioną wodą. Przypuszczam, to dopiero na tych rybach sprawdzę, że wpływ na wylęk może mieć ozonowanie tej wody, dlatego że impulsem na rybku, aby się wylęgać, są silne opady deszczu, a takie opady wiążą się z dużymi wyładowaniami atmosferycznymi. Ten zapach po burzy, który czujecie, to zapach ozonu. I według mnie tutaj znaczenie może mieć właśnie ozonowanie wody na wylęk tej ikry. Wcześniej tego nie robiłem, to moje spostrzeżenia po eksperymentach z tamtą ikrą, gdzie doszedłem do tego, jak długo trzeba minimum trzymać te jaja w torfie, czyli minimum 8 tygodni, najlepiej 10. Przynajmniej teraz, jeżeli będę pobierał od moich ryb ikrę, a zamierzam to robić, to zacznę od 10 tygodni i jaja będę zalewał właśnie taką chłodną wodą, około 16 stopni, ponieważ no, deszcz jest chłodniejszy zazwyczaj, prawda? Więc ta woda deszczówka jest chłodniejsza niż otaczająca woda, która jest wygrzana przez słońce, które przez cały czas na nią świeciło. To jest istotne właśnie, żeby była ta różnica temperatur. Istotne jest to, by to była woda całkowicie czysta, no bo deszczówka jest w zasadzie pozbawiona wszystkiego, prawie że wszystkiego, oprócz gazów i jakichś zanieczyszczeń w postaci pyłu. No i plus ten ozon, wydaje mi się to bardzo kluczowym czynnikiem, przynajmniej w obecnej chwili, dopóki tego nie sprawdzę. Także w przyszłości muszę kupić ozonator wody. Nie jest to jakiś duży wydatek, no i jest na to czas, bo nawet gdybym dzisiaj te jaja pobrał, no to mam 2,5 miesiąca, czyli 10 tygodni na to, by zdobyć ozonator i wystartować z jajami. Ryby, jeżeli chodzi o parametry wody, wymagają wody lekko kwaśnej. Ja mam tutaj 6,5, stabilizuję parametry podłożem aktywnym dla krewetek Caridinia. Jeżeli chodzi o GH, no to jest tutaj pewnie 5,6, KH to raczej 0, nie bardzo jest tutaj cokolwiek, co mogłoby oddawać węglany. Bazuję tylko i wyłącznie na wodzie RO, którą wzbogacam solami do freshwater, a dodatkowo dodaję Humin Elixir. To jest taki wyciąg z torfu, z liści zimandla i bodajże chyba jeszcze z moringi. Moringa to taka roślina olejodajna,
wyciąg z tej moringi dobrze wpływa na proporczykowce, ogólnie na ryby karpieńcowate. I ogólnie zalecam go, jeżeli budujecie zbiornik BW, dodatek liści katalpy, czyli zimandla, dobrze wpływa na ryby takie właśnie wymagające blackwater. No i to samo właśnie w przypadku proporczykowców. Dodatek tych liści, jak i wyciągu, tutaj mamy liści zimandla właśnie leżący. Dodatek tych liści zapobiega pleśniawkom u tych ryb. Są bardzo wrażliwe na nadmiar azotanu w wodzie. Momentalnie dostają od tego pleśniawek. No i możemy stracić ryby, o które raczej trudno jest. Trzeba się troszeczkę jednak gimnastykować, gdzieś one są, żeby je zdobyć. Spróbuję je skupić w jednym miejscu. Podałem im ochotkę żywą, to powinno je skupić w jednym miejscu. Z ochotką należy ostrożnie. Przekarmianie ochotką będzie bardzo niezdrowe dla tych ryb. Przetłuszczenie ich bardzo szybko prowadzi do chorób jelit i do śmierci. Ryby żyją do 3 lat, więc moje mają gdzieś z rok, także mam 2 lata przed nimi, a najbliższy rok to jest najlepsza ich forma i najlepsze jaja. Także no, moc eksperymentów przede mną jeszcze. Póki co ryby udało mi się utrzymać przez 3 lata tamte, więc jeżeli chodzi o parametry, w jakich je trzymam, to mogę polecać. Ryby będą się wycierać w takim zbiorniku jak ten, natomiast pobranie tych jaj będzie utrudnione. Trzeba do tego mieć specjalny zbiornik osobny. Ja tu mam taki pusty plastik, muszę go wyczyścić. On ma 80 litrów, muszę go wyczyścić. Na dno pójdzie torf. Wleję około 10-15 cm wody. Wpuszczę tu ryby na 3 dni. Następnie odleję wodę. Usunę nadmiar jej z torfu. Dam mu obcieknąć pod kątem po prostu, żeby ta woda spłynęła w dół. Następnie przełożę go do pojemnika. Jeżeli uda mi się wypatrzyć jaja, to wtedy będę je segregował i każde jajeczko osobno sobie pójdzie na torf. Układamy je wtedy w siatce minimum 1,5 na 1,5 cm, a najlepiej 2 na 2, czyli każde jajko dzieli od kolejnego jajka 2 cm w każdym kierunku. Wtedy, jeżeli któreś z nich zapleśnieje, łatwo je oddzielić i wyrzucić. Należy wyrzucić to jajo razem z tym torfem wokół. Dlatego ten odstęp powinien być no, minimum 1,5 cm. Jaja bardzo łatwo pleśnieją. To stanowi duży problem, więc trzeba bardzo na to uważać. Nie polecam trzymać tych ryb z innymi rybami, ponieważ zabiją je po prostu zwyczajnie. Bardzo są agresywnymi rybkami te tutaj proporcje i no, parkę można trzymać powiedzmy w 100-litrowym akwarium. Mniejsze bym nie polecał. Ważne jest też, żeby to nie była kostka w żadnym wypadku, bo samiec będzie prześladował samicę. Jak widać u mnie ryby mają dość dużo miejsca do pływania i masę kryjówek, co jest bardzo istotne. Szczególnie jeżeli chcemy trzymać więcej niż jedną parę w akwarium. Jednak te słabsze samce muszą mieć miejsce, gdzie się schowają. No i rewir tego akwarium jest tak podzielony między ryby, że jedna ryba ma swoje terytorium tutaj w dołu, druga ryba, drugi samiec zazwyczaj pilnuje tam sobie u góry swojego rewiru, no i trzeci samiec siedzi tam, gdzie filtr gąbkowy, zresztą widać go teraz stamtąd wypływa. W ten sposób mogę te 3 pary tutaj utrzymać, bo w pewien sposób ryby nie wchodzą sobie w paradę i no, są w stanie egzystować
wspólnie jakoś. Jeżeli tego miejsca będzie za mało, to po prostu silniejszy samiec zabije tego słabszego. Nie będzie litości. Jeżeli chodzi o samice, samice są równie agresywne jak samce, a może nawet bardziej. Dlatego, że samce rzadko kiedy są agresywne wobec samic, natomiast samice są zawsze agresywne wobec wszystkich i wszystkiego. Szczególnie wobec innych samic i mają bardzo silną hierarchię ustaloną między sobą. Samice potrafią też spuścić łomot samcowi i to potrafią zrobić we 2-3 na raz. Szczególnie, że samica jest dużo masywniejsza od samca, jest od niego krótsza, ale taka wyrośnięta samica jest dużo masywniejsza i no, jest w stanie go odgonić od karmy. Porównanie najlepsze według mnie, jakie mi się nasuwa, to jest kciuk i palec wskazujący. No i właśnie samica to jest taki kciuk, a te samce to jak właśnie palec wskazujący są. Te samice są jeszcze małe, chociaż jedna z nich, ta największa, ona już próbuje się wycierać właśnie z tym największym samcem. Właśnie z nim tutaj. Tak jak wspomniałem, on ma właśnie tutaj u dołu ten swój rewir. Powyżej jest ten samczyk, który mieszka powyżej. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, aby ryby nie widziały się cały czas. Albo żebyście widziały, powiedzmy, no tak jak te dwa tutaj samce są po przeciwnych stronach akwarium. Jak widzicie, ten drugi nie próbuje za bardzo wpływać w rewir tego większego. Ale jakiś poważny kurczaczek nie zauważyłem, no bo one już mają tą hierarchię ustaloną. Wpuszczenie oczywiście nowej ryby w tym momencie skończyłoby się raczej tragicznie. O ile by to była samica, to pokąsałyby ją inne samice, ale jutro byłoby już ok. Natomiast wpuszczenie tutaj teraz samca jeszcze innego, nieznanego, no to zatłukłyby go, bo no, tłukłyby się z nim po kolei wszystkie trzy. A znając życie, bo często tak jest wśród tych ryb, że dwa samce, które się biją, są obserwowane przez trzeciego samca i często jest tak, że ta trzecia ryba, kiedy widzi, że jedna z ryb przegrywa, no to tak na doczepkę zaczynają kąsać. Bardzo, bardzo fajne proporcje, trudne, raczej dla osób już z pewnym doświadczeniem, z karpieńcowatymi. Wadą jest to, że trzeba przeznaczyć duże akwarium na hodowlę tych ryb. Nie da się ich trzymać w małym akwarium, bo tak jak mówię, minimalne akwarium według mnie to jest 80 cm, 80 powiedzmy na 40 na 35, czyli takie typowe 100-litrowe akwarium dla pary ryb. W takim akwarium kiedyś miałem parę ryb i wiem, że mniejsze po prostu jest bez sensu, bo samiec będzie prześladował samicę, aż czasem jak samica urośnie naprawdę duża, to będzie prześladować nam samca. No bo ją będzie interesować tylko karma, już nie bardzo będzie chciała się wycierać z nim. No i wtedy może być dla niego niebezpieczna nawet. No a dla większej grupy ryb, tak jak tutaj powiedzmy 6 ryb, no musicie przeznaczyć akwarium takie minimum 200 litrów, co no, może stanowić problem, prawda? No i problemem jest oczywiście też rozmnażanie, jest to trudne, ale sama ryba, jak można zaobserwować, jest dość wdzięczna. Jeden z najfajniejszych proporczykowców według mnie. No i chciałbym tym razem tą formę rozmnożyć w jakiejś większej ilości, tak aby tymi rybami cieszyć się dłużej niż te kolejne 2 lata, które im zostały. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do następnych filmów i cześć!